okazuje się, że część dodatków bardzo wyraźnie skraca czas do wystąpienia utleniania. Innymi słowy, olej znacznie szybciej traci odporność na procesy starzeniowe. Co ważne, nie wszystkie dodatki zachowują się tak samo. Niektóre praktycznie nie zmieniają wyniku, natomiast kilka powoduje bardzo wyraźne pogorszenie odporności oksydacyjnej. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. To już trzeci odcinek poświęcony dodatkom do oleju silnikowego i jednocześnie naturalna kontynuacja dwóch poprzednich materiałów. W pierwszym analizowaliśmy wpływ różnych dodatków na gotowy olej silnikowy i zastanawialiśmy się, czy ingerowanie w fabryczną formulację rzeczywiście przynosi korzyści. W drugim rozmawialiśmy o ZDDP i pokazaliśmy, że więcej dodatku przeciwzużyciowego nie zawsze oznacza lepszą ochronę. Dzisiaj ponownie wracamy do materiału z kanału The Motor Oil Geek, który tym razem testuje kolejną grupę bardzo popularnych dodatków dostępnych na rynku. Jak zawsze zachęcam Was do obejrzenia materiału źródłowego, link znajdziecie w opisie. Natomiast tutaj chciałbym zrobić to, co robimy od początku tej serii, poddajemy pod dyskusję kilka najważniejszych myśli z analizowanego materiału. Interesuje mnie przede wszystkim to, co rzeczywiście pokazują wykonane badania, jakie są ich ograniczenia i czego możemy się z nich nauczyć. To są wnioski autorów wynikające z konkretnych testów laboratoryjnych. Możemy się z nimi zgadzać, możemy się z nimi nie zgadzać, możemy szukać publikacji pokazujących coś przeciwnego i właśnie dlatego ta seria powstaje. Każdy z nas ostatecznie sam podejmuje decyzję, co wlewa do swojego silnika. Ja chciałbym jedynie dostarczyć możliwie dużo rzetelnych informacji do tej decyzji. Spróbujmy więc wyciągnąć 10 najważniejszych wniosków z tego materiału. Pierwszy, sam marketing nie mówi nic o jakości dodatku. Film zaczyna się bardzo ciekawie, autor wybiera 6 dodatków, które są niezwykle popularne w internecie. Niektóre kosztują ponad $100 za jeden zestaw, inne robią furorę na TikToku, jeszcze inne reklamowane są jako produkty wykorzystujące nanotechnologię. I już tutaj pojawia się pierwsza refleksja. Popularność produktu oraz jego cena nie są jeszcze dowodem skuteczności, dlatego autor od razu przechodzi od reklam do badań laboratoryjnych. Po drugie, liczy się nie tylko to, co dodatek zawiera, ale także jak zachowuje się po zmieszaniu z olejem. To jest właśnie to, co próbujemy lepiej zrozumieć. Jak zachowuje się dodatek po zmieszaniu z olejem, a ich przecież na rynku jest wręcz niezliczona ilość. Autor przygotowuje próbki zarówno na czystej bazie PAO, jak i na gotowym oleju silnikowym. W taki sposób chce zobaczyć, czy dodatek rzeczywiście współpracuje z formulacją oleju. Już podczas przygotowania próbek część dodatków zaczęła wykazywać rozwarstwienie albo zmętnienie i to też można zauważyć w regularnych testach, które prowadzimy na kanale R2D. Powstaje charakterystyczny osad przy wybranych dodatkach. Tego typu obserwacje oczywiście jeszcze niczego nie przesądzają, ale pokazują, że nawet fizyczna zgodność dodatku z olejem może być różna. Po trzecie, nie wszystkie nanododatki zachowują się tak samo. Autor wraca do tematu nanotechnologii, to zresztą bardzo dobrze łączy się z poprzednim odcinkiem, przypomina wcześniejsze badania, w których dodatek nano zmniejszył tarcie, ale jednocześnie zwiększył zużycie. To kolejny raz pokazuje, że tarcie i zużycie nie są tym samym zjawiskiem. Poprawa jednego parametru nie musi oznaczać poprawy wszystkich pozostałych. Po czwarte, popularne testery tarcia nie są miniaturowym silnikiem. To był dla mnie jeden z tych fragmentów, który również warto mocniej zaakcentować. Autor pokazuje dodatek, który osiąga znakomite wyniki na popularnym testerze dwóch współpracujących elementów. Jednocześnie od razu zaznacza, że doskonały wynik na takim urządzeniu nie oznacza automatycznie doskonałej pracy w silniku. I to jest niezwykle cenna uwaga. Wystarczy spojrzeć na reklamy wielu dodatków do oleju. Bardzo często widzimy właśnie takie urządzenia, obracający się wałek, dociśnięte ramię, coraz większe obciążenie, a na końcu komunikat: nasz dodatek wytrzymał największy nacisk, więc najlepiej chroni silnik. Takie demonstracje są powszechnie wykorzystywane w materiałach marketingowych producentów dodatków i firm oferujących różnego rodzaju dodatki. Problem polega na tym, że taki tester bada bardzo konkretny rodzaj kontaktu tribologicznego, a nie pracę nowoczesnego silnika spalinowego. W silniku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nie mamy jednego punktu tarcia, lecz dziesiątki różnych węzłów pracujących jednocześnie. Większość z nich przez znaczną część czasu pracuje w warunkach smarowania hydrodynamicznego, gdzie powierzchnie są oddzielone filmem olejowym, dochodzą do tego zmienne temperatury, ogromne prędkości ścinania, paliwo przedostające się do oleju, sadza, produkty utleniania,
Współpraca z uszczelnieniami, turbosprężarką, katalizatorem czy filtrem DPF. To są po prostu dwa różne światy. Co więcej, w prawidłowo pracującym silniku dążymy właśnie do tego, aby tak ekstremalny kontakt metal-metal, jaki wymusza tego typu tester, występował jak najrzadziej. Dlatego rekomenduję ostrożność przy próbie oceniania jakości oleju lub dodatku wyłącznie na podstawie takich pokazów. Tego typu urządzenia mogą być wartościowym narzędziem do porównania zachowania materiałów w jednym ściśle określonym scenariuszu trybologicznym, ale nie powinny być traktowane jako dowód na to, jak dany produkt będzie zachowywał się w całym silniku. I właśnie dlatego bardzo spodobało mi się, że autor tego materiału poszedł znacznie dalej. Wykonał analizy chemiczne, badania liczby cząstek, odporności na utlenianie, liczby kwasowej oraz testy trwałości oleju. To pokazuje, że ocena dodatków wymaga spojrzenia na cały układ smarowania, a nie tylko na jeden wybrany test. Po piąte, niektóre dodatki bardzo mocno zmieniają skład oleju. To jest również bardzo ciekawy fragment całego materiału. Autor wykonuje analizę laboratoryjną, okazuje się, że część dodatków wnosi ogromne ilości krzemu, boru, potasu, żelaza czy fosforu. Pojawia się ciekawy problem. Jeżeli później wykonamy analizę oleju po eksploatacji, mechanik może uznać część tych pierwiastków za objaw uszkodzenia silnika, a tymczasem one znalazły się tam już wcześniej razem z dodatkiem. I szósty punkt mocno łączy się z piątym. Dodatki mogą znacząco utrudnić interpretację wyników badań laboratoryjnych. Ten fragment szczególnie zwrócił moją uwagę z perspektywy badań, które prowadzimy na kanale R2D. Skoro część dodatków już na starcie wnosi do oleju znaczne ilości różnych pierwiastków, to w praktyce oznacza to, że późniejsza analiza zużytego oleju staje się znacznie trudniejsza. Jeżeli po kilku tysiącach kilometrów zobaczymy podwyższony poziom żelaza albo miedzi, pojawia się podstawowe pytanie: czy rzeczywiście pochodzi on z zużycia silnika, czy może został wniesiony już wcześniej przez sam dodatek? I właśnie tutaj stajemy przed bardzo dużym wyzwaniem interpretacyjnym. Na kanale R2D obserwujemy podobny problem, choć z nieco innej strony. Bardzo często analizujemy oleje, do których użytkownicy dolali różnego rodzaju dodatki. Staramy się wtedy przygotować możliwie najlepszą próbkę referencyjną, czyli świeży olej z tym samym dodatkiem, aby porównanie miało sens. Problem polega na tym, że w praktyce niemal niemożliwe jest idealne odtworzenie warunków panujących w silniku. Nie wiemy, jaka ilość starego oleju pozostała po wymianie. Nie wiemy, jak dokładnie wymieszał się dodatek z olejem. Nie wiemy również, czy rzeczywiście stężenie dodatków w silniku było identyczne z tym, które przygotowaliśmy w laboratorium. To oznacza, że nawet dysponując świeżą próbką referencyjną, interpretacja widm FTIR czy wyników analizy pierwiastkowej staje się znacznie bardziej wymagająca niż w przypadku seryjnego oleju. I to jest chyba jeden z najważniejszych praktycznych wniosków z tego materiału. Dodatki mogą nie tylko zmieniać właściwości oleju, ale również utrudniać prawidłową ocenę jego stanu. To z kolei pokazuje, jak istotne jest, aby analizować wyniki zawsze w szerszym kontekście, a nie wyciągać wnioski na podstawie pojedynczego parametru czy jednego wykresu. Po siódme, największym zaskoczeniem były wyniki testów odporności oksydacyjnej. Autor wykonuje dedykowany do tego celu test. Mówiąc najprościej, im dłużej olej opiera się utlenianiu, tym większy ma potencjał do zachowania swoich właściwości podczas eksploatacji. I tutaj pojawiają się bardzo ciekawe wyniki. Czysty olej bazowy stanowi punkt odniesienia, następnie do tego samego oleju dodawane są kolejne preparaty i ponownie wykonywany jest identyczny test. Okazuje się, że część dodatków bardzo wyraźnie skraca czas do wystąpienia utleniania. Innymi słowy, olej znacznie szybciej traci odporność na procesy starzeniowe. Co ważne, nie wszystkie dodatki zachowują się tak samo. Niektóre praktycznie nie zmieniają wyniku, natomiast kilka powoduje bardzo wyraźne pogorszenie odporności oksydacyjnej. Oczywiście należy pamiętać, że jest to badanie laboratoryjne, przyspieszające proces starzenia, a nie rzeczywista eksploatacja silnika. Nie można więc automatycznie powiedzieć, że jeśli wynik testu pogorszył się dwukrotnie, to olej będzie miał dwukrotnie krótszy interwał wymiany. Natomiast sam kierunek zmian jest bardzo interesujący i pokazuje, że dodatek może wpływać nie tylko na tarcie czy zużycie, ale również na długoterminową stabilność chemiczną całej formulacji oleju. Po ósme, jeden dodatek może poprawić jeden parametr i pogorszyć kilka innych. Ta myśl przewija się właściwie przez cały materiał. Jeden preparat poprawia odporność na naciski, inny zmniejsza tarcie, jeszcze inny zwiększa lepkość, ale jednocześnie pojawiają się zmiany liczby kwasowej, utleniania, zawartości dodatków czy odporności korozyjnej. To bardzo dobrze pokazuje, jak złożonym układem jest współczesny olej silnikowy.
Po dziewiąte, autor sprawdził liczbę cząstek stałych. To bardzo ciekawy fragment. Autor wykonuje dodatkowe badanie zgodne z normą ISO 4406, czyli analizę liczby cząstek stałych znajdujących się w oleju. Na pierwszy rzut oka widzimy trzy liczby, np. 16 łamane przez 14 łamane przez 11. Co one oznaczają? Pierwsza liczba określa ilość cząstek większych niż 4 mikrometry, druga dotyczy cząstek większych niż 6 mikrometrów, natomiast trzecia odnosi się do cząstek większych niż 14 mikrometrów. I tutaj pojawia się bardzo ważna rzecz. Nie są to rzeczywiste liczby cząstek, ale klasy czystości oleju. Każdy wzrost o 1 stopień oznacza około dwukrotnie większą liczbę cząstek w danym zakresie wielkości. Dlatego przejście z wyniku 16 do 20 nie oznacza niewielkiej zmiany, lecz około 16-krotny wzrost liczby cząstek. Autor pokazuje przypadek, w którym po dodaniu jednego z preparatów wynik zmienia się z 16 łamane przez 14 łamane przez 11 do 28 łamane przez 28 łamane przez 24. To ogromna różnica, wskazująca na bardzo duży wzrost liczby cząstek obecnych w oleju. Dlaczego autor w ogóle wykonał taki test? Ponieważ klasyczna analiza pierwiastkowa ICP wykrywa przede wszystkim bardzo małe cząstki, zwykle do około 8 do 10 mikronów. Większe cząstki nie są już prawidłowo oznaczane tą metodą. Dlatego badanie ISO 4406 stanowi bardzo dobre uzupełnienie analizy laboratoryjnej, pozwalając ocenić również większe cząstki obecne w oleju. To kolejny przykład pokazujący, że jedna metoda badawcza rzadko daje pełny obraz sytuacji. Po dziesiąte, dobry olej już jest kompromisem. Producenci olejów od początku projektują cały pakiet dodatków jako jedną spójną formulację. Każda ingerencja może przesunąć ten kompromis. Czasami na lepsze, czasami na gorsze, ale bardzo trudno przewidzieć efekt bez wykonania badań. To moim zdaniem bardzo uniwersalny i jednocześnie cenny wniosek. Kończąc, materiał traktuję jako ciekawy zbiór danych, który pokazuje, jak wiele zależy od konkretnej formulacji chemicznej. Jeżeli znacie dobrze udokumentowane badania pokazujące skuteczność konkretnych dodatków, bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Jeżeli są wykonane rzetelnie, z przyjemnością przygotuję kolejne materiały z tej serii. Główny cel: zrozumienie mechanizmów działania dodatków i oddzielenie wiedzy popartej badaniami od marketingowych sloganów. Zapraszam do merytorycznej dyskusji. Im więcej rzetelnych danych uda nam się wspólnie zebrać, tym bliżej będziemy odpowiedzi na pytanie, kiedy dodatki rzeczywiście pomagają, a kiedy mogą zaburzyć starannie zaprojektowaną formulację współczesnego oleju silnikowego. Dzięki za dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!